Siemanko wszystkim, ja nazywam się Rio i witam was w kolejnym filmiku z gry Train Sim World 5. Tym razem przenosimy się z Europy do Ameryki Północnej, a dokładniej na linię kolejową Clinchfield. Poprowadzimy lokomotywę SD40 firmy CRR i dostarczymy nasz ładunek węgla do stacji docelowej. Zacznijmy przygotowywać lokomotywę do drogi i zobaczymy, co nas spotka po drodze. Dzisiaj poprowadzimy pociąg towarowy na haku 5000 ton węgla, lokomotywa SD44 w kilku wariantach, w kilku sztukach. Mamy 3 lokomotywy z tyłu, z przodu, z tyłu żadnej nie widzę, to jest ok. Może ją zaczniemy przygotowywać pomału. Zaczniemy tak. Nastawnik kierunku jazdy na swoją pozycję i jazda do przodu. Teraz sterowanie silnika, generatora, pompy paliwa, podświetlenie z zewnątrz stopni, światła jasne, podświetlenie instrumentów, hamulec na towarowy. Mogę go już w sumie zluzować. Selektor na 1. Obserwujemy sytuację. Zaraz pociąg powinien się lekko staczać do tyłu i w tym momencie powinienem zadać moc. O ile ruszę, ponieważ zauważyłem, że czasami ta lokomotywa nie bardzo chce ruszyć. Coś jakby po prostu jakby pociąg nie mógł wyluzować wagonów, ale jak widać możemy, no jeszcze nie do końca, możemy ruszyć do przodu. I teraz w końcu wyluzowały wagony. Trochę to potrwało, pociąg w zasadzie nie jest taki długi i też taki ciężki jak na amerykańskie standardy. W Ameryce to oczywiście pociągi po kilkadziesiąt ton. My akurat mamy dzisiaj skład węgla, który ma 5000 ton, więc na Amerykę nie jest to nie wiadomo jak dużo. Delikatnie tutaj będziemy zadawać moc, żeby nie było piłowania szyn. Jak nagrywałem tutaj shorta właśnie z tej linii kolejowej, to mi się udało naprawdę dobrze uchwycić, jak za dużo mocy wpływa po prostu na przełożenie i po prostu było widać, jak się spod kół iskry sypią. Jak na razie jest ok. Delikatnie tutaj będziemy zadawać moc, obserwujemy, co się tutaj będzie działo. Mamy tutaj 1,6% pod górę i 5000 ton na haku, więc pociąg jest ciężki i może być faktycznie problematycznie, żeby go rozpędzić do jakiejś konkretnej prędkości. Delikatnie będziemy tutaj moc zadawać, ale nie chcemy, żeby tutaj koła się ślizgały. Jak na razie wygląda to całkiem fajnie. Ponieważ pod ostatnimi shortami, szczególnie tymi, które pojawiały się z Ameryki Północnej, wiele osób mnie pytało, czy pojawi się dłuższy filmik właśnie z tego rejonu. Czy pojawi się coś towarowego, jakiś przejazd właśnie po Ameryce Północnej, takim typowo ciężkim pociągiem towarowym. Postanowiłem dzisiaj właśnie taki filmik nagrać. Wprawdzie nie mamy aż tak ciężkiego składu, ale mimo to uważam, że ta linia kolejowa jest bardzo wymagająca. Jej budowa, jej przebieg jest taki, że cały czas będziemy jechać pod górę.
Jakbyśmy jechali z drugiej strony, to byśmy cały czas zjeżdżali w dół. Właśnie wybrałem specjalnie ten przejazd, żebyśmy cały czas mieli pod górę, żebyśmy tutaj mieli naprawdę co robić. Będziemy tutaj kontrolować cały przejazd przepustnicą. Ja próbnie tą linię kolejową przejechałem w drugą stronę. Tam trzeba więcej obsługiwać hamulec elektrodynamiczny. Stąd właśnie pomyślałem sobie, że w tą stronę będzie fajniejszy przejazd. Ach, typowo amerykańskie lasy, typowo amerykańskie góry, linia kolejowa biegnąca wzdłuż doliny. Całkiem fajnie zrobiona, muszę przyznać. Bardzo mi się podoba ta linia kolejowa, mimo to, że jest to linia kolejowa dość stara, ale jest na tyle nietypową linią kolejową, że było mi trochę ciężko znaleźć informacji na jej temat. Filmików na YouTubie to w ogóle nie znalazłem. Prawdopodobnie, jeżeli szukałbym po angielsku, może gdzieś tam u jakiegoś angielskiego kreatora bym coś znalazł, no ale w Niemczech nic nie znalazłem, już o Polsce to już w ogóle nic nie wspomnę. Możliwe, że po prostu moje ustawienia wyszukiwarki niemieckie IP powoduje, że nie mogę nic znaleźć na ten temat. Otóż linia kolejowa Clinchfield weszła do gry Train Sim World 2 8 kwietnia 2021 roku. Ta linia kolejowa już ma 4 lata. W sumie ja się skusiłem na tą linię kolejową ze względu na pojazdy, jakie się w niej znajdują. Właśnie ta lokomotywa nazwie SD40CRR, co oznacza Clinchfield Railroad, i lokomotywa, która nazywa się F7. Taka bardzo charakterystyczna lokomotywa, bardzo taka okrągła z przodu, którą praktycznie znamy z każdej jednej amerykańskiej kreskówki. Właśnie dla tych lokomotyw kupiłem sobie tą linię. Się troszeczkę zirytowałem, bo pomyślałem, że mam czerwony, ale tutaj jest jeszcze zielony semafor, który mi zezwala tutaj na przejazd. Do tego mam włączone tutaj podpowiedzi właśnie ze względu na to, że po tak amerykańskich liniach kolejowych nie jeżdżę zbyt często, więc sygnałów nie umiem tak na pamięć odczytywać, jak to jestem w stanie robić na niemieckich liniach kolejowych. Postaramy się tutaj jeszcze troszeczkę rozpędzić. Dajmy 7 stopień tutaj na nastawniku. Obserwując tutaj amperomierz, jeżeli tutaj zacznie ta strzałka jakoś drżeć albo się tutaj cofać, oznacza to, że mamy poślizg kół. Poza tym tutaj jest kontrolka, która nam również o tym będzie mówiła. Także jest to jedna ze starszych linii kolejowych. W sumie powiem szczerze, że taka typowa amerykańska towarowa linia kolejowa. Nie za trudna, chociaż przyznam, że podjazd około 1% cały czas w jedną stronę, w drugą stronę cały czas na hamulcu elektrodynamicznym, no to czasami ma tam swoje wyzwania, ale ogólnie bardzo łatwa linia kolejowa, bardzo fajnie się tutaj pociągi prowadzi. I bardzo malownicza. Tutaj mamy akurat bardzo fajny przykład. Taki typowo stalowy amerykański most z pociągiem towarowym wiozącym węgiel. Naprawdę świetnie to wygląda. To muszę przyznać, każda amerykańska linia kolejowa w tej grze ma swój charakter. Każda amerykańska linia kolejowa ma swoje takie
punkty obserwacyjne, w których po prostu można sobie popatrzeć, jak pociągi wyglądają na tle pejzażu rejonu praktycznie, w którym się ta linia kolejowa znajduje. Punkty takie widokowe i naprawdę świetnie to wygląda. Otóż ta linia kolejowa w grze ma około 67 mil długości torowiska. Jest to około 103 km. 37 mil ma linia główna, po której aktualnie jedziemy, i 27 mil mają wszystkie takie boczne torowiska. Boczne torowiska, one tam zazwyczaj prowadzą do kopalni węgla, z których po prostu odbieramy cały urobek i przewozimy je do wybranej stacji. To jest taka typowo charakterystyczna linia kolejowa. 30 mil, ok. W tym momencie mamy jeszcze 25, no ale jako że jedziemy pod górkę dość ciężkim pojazdem, nie rozpędzimy się tak szybko. Także dzisiejsza jazda będzie na pewno jazdą bardzo taką powolną. Można podziwiać widoki z prawej i z lewej strony. Możemy często się przerzucać na kamerę zewnętrzną i sobie cały skład tutaj oglądać, jak on tutaj wygląda. Nie mamy dzisiaj włączonego PZB na pokładzie, czyli też nie dostaniemy nagłego hamowania. Także mogę się dzisiaj tutaj spokojnie bawić kamerą zewnętrzną. Ja, skałki trochę przeszkadzają. Bo jesteśmy w tunelu. No dobra, nic dziwnego, że nam tutaj kamera troszeczkę nawaliła. Zdarza się. Linia kolejowa przebiega między miastami Elkhorn City i Dante. My akurat jedziemy w stronę Dante, także jedziemy pod górkę. Linia kolejowa jest tutaj ulokowana w latach 70. Po czym można właśnie poznać, jakich lokomotyw tutaj używano. Jakie lokomotywy do tej gry zostały dodane. Lokomotywa F7 jest naprawdę bardzo starą lokomotywą. Charakterystyczny, okrągły kształt. I do tego właśnie lokomotywa SD40, którą my jedziemy. Jest to też jedna z dość starych lokomotyw. Była to lokomotywa budowana w latach 1966 do 1972. O dziwo w grze podano, że ta lokomotywa była budowana między 1972 a 1989. Wyszukałem oczywiście kilka danych technicznych dotyczących tej lokomotywy, ale wyszukałem ich na Wikipedii, także wszystko to, co wam dzisiaj o tym pojeździe opowiem, pochodzi z Wikipedii, także będę się tych wiadomości trzymał, a nie tych, które są podane w grze, bo to już widzę, że jest pewna rozbieżność w podanych danych na temat maszyny. Cztery to chyba będą mile linii kolejowej. Będą to... U nas nazywają się to tablice hektometryczne, ale podejrzewam, że tutaj nie są hektometryczne, tylko co mile są rozłożone te tablice. Także zobaczymy, ile mil będziemy mieli na końcu. Dzisiejszy przejazd w sumie jest zaplanowany na około 50 do 55 minut, ale zobaczymy, jak to będzie, bo jak widzicie, możemy jechać 30 mil na godzinę, ale
nasza lokomotywa nie będzie miała na tyle mocy, żeby po prostu się szybciej rozpędzać. W tym momencie mamy nastawiony 8 poziom na nastawniku. Jak widzimy, wentylatory chłodzeniowe silnika pracują na maksa. Co najciekawsze, w zależności od tego, jakie mamy... O, to jest też bardzo fajne na tej linii kolejowej, taki typowy punkt sypu węgla. Tutaj był węgiel transportowany i tym wysięgnikiem był wysypywany właśnie na wagony towarowe. Otóż co chciałem powiedzieć, w zależności od tego, ile mamy obrotów na minutę w silniku i od tego, jaki mamy stopień na kole nastawczym, te wentylatory, one się włączają i wyłączają. Jestem już naprawdę zdziwiony, że w 2021 roku, kiedy dodawano do gry Train Sim World 2 dodatki, już dbano o takie drobiazgi, o takie szczegóły. Uwielbiam takie smaczki właśnie, że jedziemy lokomotywą i można zobaczyć, najpierw się załącza pierwszy wentylator, potem załącza się drugi wentylator, a jak naprawdę dopchniemy nastawnik mocy, przepustnicę na maksa, załącza się trzeci. Te dwa będą wyłączone ze względu na to, że te dwa, one są na chłodnicy od hamulca elektrodynamicznego. Także te dwa wentylatory, one się na 100% jak na razie nie włączą. Choćby właśnie dlatego, że my jedziemy cały czas pod górę. My dzisiaj będziemy korzystać bardziej z mocy silników, żeby tutaj podjechać. W sumie poczytałem sobie jeszcze tak historię tej linii kolejowej. W sumie dość ciekawa jest historia, ale jako że była po angielsku, no to przyznam szczerze, angielski nie jest moim językiem, który jestem w stanie dość dobrze zrozumieć. Z niemieckim sobie o wiele lepiej radzę niż z angielskim. Ale ogólnie linia kolejowa była użytkowana w latach 1902 do 1983. Zastanawia mnie, czy w dzisiejszych czasach jeszcze transportuje się węgiel po tej linii kolejowej, bo otóż ta linia kolejowa właśnie została po to zrobiona, została po to tutaj zbudowana, żeby wywozić węgiel, który właśnie tutaj w tych górach dookoła nas był zlokalizowany. Były złoża węgla, które oczywiście należało jakoś przetransportować i właśnie dlatego wybudowano tą linię kolejową i właśnie dlatego tutaj najczęściej wożono węgiel. Składy towarowe z podpiętymi kilkoma lokomotywami, typowo dla Ameryki. W tym przypadku mamy 3 lokomotywy z przodu, z tyłu nie mamy żadnej lokomotywy. Najczęściej jest kilka lokomotyw z przodu, kilka lokomotyw z tyłu, żeby po prostu te siły były bardziej wyrównane. No ale dzisiaj mamy tylko 3 lokomotywy, które po prostu ciągną cały skład. Jak już wspomniałem, akcja linii kolejowej jest zlokalizowana w latach 70. Muszę przyznać, że te lokomotywy na te lata, jak są tutaj w grze zaprezentowane, wyglądają dość nieźle. Tutaj widać wprawdzie, że są trochę przybrudzone, ale mimo to są w całkiem dobrym stanie. Widziałem zdjęcia prawdziwych lokomotyw z tamtych czasów, tych lokomotyw, właśnie lokomotyw SD40 i powiem wam,
że tak brudnych, zardzewiałych i naprawdę bardzo zużytych pojazdów to już naprawdę nie widziałem. Od dawien dawna. My to jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że pociągi, które widujemy, one są wprawdzie tam jakoś przybrudzone, bo to wiadomo, trochę rdzy z torowiska się unosi podczas opadów deszczu. Może być tak, że cały to co się z torowiska zeszlifowało, może się osadzić właśnie na lokomotywach, ale uwierzcie mi, lokomotywy z tamtych czasów, z tej linii kolejowej były naprawdę mocno zużyte. Swoje przewiozły. Tyle milionów ton węgla, tyle milionów ton urobku, co tutaj tędy jeździło. Na pewno widać było, że wykonywały swoją robotę. Linia kolejowa, tutaj mam jeszcze notatkę, że w rzeczywistości linia kolejowa przebiegały między miastami Spartanburg w północnej Karolinie i biegła do miasta Elkhorn City w Kentucky. Także linia kolejowa naprawdę była przeznaczona do przewozów towarów. Co ciekawe, jak na tamte czasy nie tylko były lokomotywy tutaj właśnie typowe dla swojego czasu, ale również spróbuję wam to tak pokazać, bo jak zmienię kamerę, to nie wiem dlaczego na tej linii kolejowej mam pewien błąd, który powoduje to, że dźwięk silnika znika. Dlatego przejedziemy sobie kamerą tutaj ponad naszym składem i przejedziemy na koniec, gdzie znajduje się bardzo ciekawy wagon. Jest to wagon kierownika pociągu. Kierownik pociągu siedział sobie tu u góry na fotelach i kierownik pociągu obserwował z tyłu sygnały, które były wyświetlane na semaforach oraz ograniczenia prędkości. Jeżeli kierownik pociągu zauważył, że maszynista nie hamuje, mimo to, że było na przykład czerwone światło podane, albo nie zwalnia na ograniczeniu prędkości, które również było pokazane po prawej stronie, mógł z tego wagonu zahamować awaryjnie cały skład. On też miał tutaj w sobie radiostację i można po prostu było skontaktować się nie tylko z maszynistą, ale również z dyspatcherem, czyli dyżurnym ruchu. Tak bym to przetłumaczył. Kolejny most. Uwielbiam te malownicze amerykańskie linie kolejowe. O, jest to trochę za szybko. Okej. A, bo się profil linii kolejowej tutaj troszeczkę zmienił. No dobra, zarzućmy tutaj bieg jałowy. Skład zaraz powinien tutaj troszeczkę podhamować, bo jest, jakby nie patrzeć, dalej pod górkę oraz cała waga składu będzie nas ciągnęła do tyłu, przez co po prostu właśnie podhamujemy, korzystając z profili linii kolejowej. Właśnie, to jest to, co ja wam mówiłem. Widzicie, mamy w tym momencie zarzucony bieg jałowy, nie dodajemy mocy na cały silnik, na nasze zestawy kołowe i w tym momencie wszystkie 3 wentylatory się wyłączyły. Jak zarzucę zaraz tutaj, zadam trochę mocy, to te wentylatory będą się po prostu załączać. Ten się załączy jako pierwszy, ten się załączy jako drugi, ten środkowy będzie na samym końcu, no ale ten środkowy i tak najczęściej się załącza właśnie kiedy lokomotywa jest na maksa obciążona, mamy 8 stopień na przepustnicy.
Do tego muszę wam pokazać, jak brzmi ta lokomotywa, no bo oczywiście lokomotywa amerykańska, no to ciągłe trąbienie, dzwon. I przyznam, że ta lokomotywa ma naprawdę bardzo fajnie zrobiony makrofon, czyli praktycznie tą charakterystyczną trąbkę właśnie sygnału ostrzegawczego. Dość głośno, muszę przyznać. O! Kolejna stacja właśnie do załadunku węgla. Tych stacji tutaj będziemy bardzo dużo spotykać. A jak już wspominałem, jest tutaj niesamowicie dużo. Jest tu niesamowicie dużo punktów odbioru węgla z każdej kopalni, która tutaj była ulokowana w tych górach. Po prostu ten urobek gdzieś trzeba było przetransportować i jakoś trzeba było go załadować właśnie na wagony. Stąd właśnie tych stacji takich załadunkowych mamy tutaj kilka. No zobaczymy teraz, kiedy się załączy pierwszy wentylator. O! Środkowy się załączył, a tu się załączył dolny, tu się załączył środkowy. Ciekawe. Czyli nie ma zasady, który załącza się jako pierwszy. Po prostu jeden z nich musi się włączyć. Który to jest? Obojętne, nie? Zadamy trochę więcej mocy. O, załączył się właśnie drugi. Uwielbiam takie drobiazgi. To są w zasadzie drobiazgi. To są w zasadzie rzeczy, na które się zasadniczo nie zwraca uwagi, ponieważ jeżeli jedziemy w symulatorach kolejowych, to zazwyczaj tak właśnie patrzymy. Rozglądamy się po kabinie, pozdrawiamy tutaj koleżankę, która jest naszym pomocnikiem dzisiaj i właśnie najczęściej w ten sposób gramy. Ja jak gram w symulatory kolejowe, to jednak patrzę, jak jest linia kolejowa zrobiona, jak te widoki są tutaj zrobione, te pejzaże, oraz oglądam, jak wyglądają lokomotywy z zewnątrz. Bardzo mnie ciekawi ta technologia. O, to było za dużo mocy. Od razu amperomierz odciął dopływ prądu. Albo inaczej powiem, amperomierz pokazał, że dopływ prądu do silników trakcyjnych został przerwany. O, właśnie, tak, profesjonalni. Ja bardzo lubię patrzeć, jak te lokomotywy wyglądają, szczególnie, że nie mam możliwości obejrzenia tych lokomotyw w rzeczywistości. Jeżeli miałbym możliwość, poszedłbym gdzieś na jakiś szlak i popatrzał, jak te lokomotywy wyglądają. Niestety amerykańskich lokomotyw nie będę w stanie nigdy w życiu obejrzeć w rzeczywistości. Jakiś filmik na YouTubie, okej, jest to możliwe, ale właśnie bardzo cieszę się, że mogę to obejrzeć w grze, ponieważ jakby nie patrzeć, lokomotywy wtedy można obejrzeć z każdej strony. Patrzymy, jak ona się zachowuje, patrzymy, jak się buja na strony, jak brzmi, jak wygląda, co się załącza, kiedy coś się załącza. Po prostu taki typowo charakterystyczny urok przejazdu amerykańską linią kolejową. W Ameryce zazwyczaj mamy właśnie te towarowe przejazdy, chociaż akurat tutaj nie jest jeszcze aż tak dużo. 5000 ton jest dużo, ale jak na amerykańskie realia jest to w miarę mało. Weźmy pod uwagę inne dłuższe linie kolejowe, na których mamy pociągi po 10 000 ton, 15 000 ton. I tutaj mamy kolejną stację przeładunkową węgla. Ta jest nawet większa, jest na 3 torowiska rozłożona. Można kilka wagonów jednocześnie załadować. Bardzo charakterystyczne wagony. Clinchfield
CRR jest to właśnie skrót od Clinchfield Railroad. Jest to po prostu nazwa linii kolejowej, która po prostu obsługiwała tutaj połączenia na tych odcinkach, na tej linii kolejowej. I z tyłu właśnie wagon kierownika pociągu. Ach, w końcu mogę się normalnie kamerą pobawić. I wiem, że nie dostanę nagłego hamowania. Coś pięknego. Bo tak to bym zaraz się tutaj martwił, a zaraz PZB nie potwierdzę, zaraz SIFy nie potwierdzę i zaraz będzie Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Taki typowo charakterystyczny filmik w moim wykonaniu. Filmik bez nagłego hamowania, filmikiem straconym. Coraz częściej to słyszę i coraz częściej też sam widzę, że mi się to dość często zdarza. Spróbujemy tutaj się do tych 30 mil rozpędzić. Ta lokomotywa jest w zasadzie bardzo charakterystyczną lokomotywą, jeżeli chodzi o swoje czasy, choć jest z jednej strony bardzo nietypowa właśnie, ponieważ ma selektor. Na selektorze są 4 biegi, że tak powiem, jazdy do przodu i 1 bieg hamulca elektrodynamicznego. Co za tym idzie, jeżeli chciałbym załączyć hamulec elektrodynamiczny, to muszę wtedy nastawnik tutaj ustawić na 0, selektorem na literkę B, poczekać aż obroty spadną i jeżeli tutaj właśnie przepustnicę uruchomię, to uruchomię również hamulec elektrodynamiczny. Jeżeli ustawiam 1, to mogę sobie swobodnie jechać do przodu. Z tego co kojarzę, 1 jest do jazdy, 2 jest do manewrów, 3 znowu do czegoś innego, 4 znowu do czegoś innego, także ten selektor jest tutaj dość nietypowy. Lokomotywa F7, ta taka naprawdę bardzo stara lokomotywa towarowa swoich czasów, właśnie lat 60. i 70., również posiada taki selektor. Z taką różnicą, że tam są chyba tylko 2 biegi do przodu i 1 bieg do hamulca elektrodynamicznego. W dzisiejszych czasach jest to całkiem inaczej rozwiązane. W tej najnowszej, również amerykańskiej lokomotywie do przodu do przodu przepustnica jest zadawanie mocy, do tyłu przepustnica jest hamowanie hamulcem elektrodynamicznym. Już planowałem... O, tu jest właśnie ta charakterystyczna lokomotywa, o której wam wspominałem. Jest to lokomotywa nazywana F7. Bardzo charakterystyczna lokomotywa, znana z każdej jednej amerykańskiej kreskówki. Jeżeli w jakichś starych kreskówkach było widać lokomotywę, to najczęściej właśnie tą lokomotywę o takim typowym charakterystycznym tutaj przodzie zaokrąglonym. Też jedna z fajniejszych lokomotyw. Prawdopodobnie tą lokomotywą przejedziemy się, ale w drugą stronę. Także pobawimy się tamtą lokomotywą, korzystając z hamulca elektrodynamicznego. Ale jak na razie ciśniemy dalej pod górę. Wzniesienie 0,3%. W tym momencie jest troszeczkę spokojniej. Damy tutaj 2 stopień na przepustnicy i zobaczymy, czy dalej będziemy zwalniać. A damy 3. Także lokomotywa SD40 była jedną z popularniejszych lokomotyw do przejazdów towarowych lat 60., 70., bo właśnie w tamtym okresie była budowana. A dokładniej była budowana w latach 1966 do 1972. Jak już wspomniałem, w grze niby jest podane 72 do 89, ale nie pokryły się te daty z informacjami znajdującymi się w Wikipedii. Także bardziej wierzę temu
co w Wikipedii stoi, niż temu, co jest tutaj w grze podane. Była budowana przez firmę General Motors Electromotive Division. Jedna z najbardziej popularnych firm budujących lokomotywy w Ameryce. Wyprodukowano tej lokomotywy 1268 sztuk. Uwierzcie mi, to jest niesamowita ilość, jeżeli chodzi o lokomotywy. Naprawdę bardzo duża ilość pojazdów, które były rozmieszczone nie tylko w Ameryce, nie tylko w USA, ale również w Kanadzie. W USA można było tą lokomotywę spotkać właśnie w barwach Clinchfield Railroad, Union Pacific Railroad, Missouri Pacific Railroad i tam jeszcze było kilka innych podanych, a w Kanadzie jeździła w takich typowo czarno-czerwonych barwach Canadian National Railway. W sumie tą kanadyjską linię kolejową też mam i zastanawiam się, czy przypadkiem z niej filmiku również nie zrobię, ponieważ to jest kolejna taka linia kolejowa, o której nigdy nic nie było w zasadzie słychać. Ona się pojawiła w grze, tak samo jak ta linia kolejowa, ale w zasadzie nikt o niej nic nie słyszał, nie ma żadnego kontentu na jej temat, informacji również jakichkolwiek brak. Takie one są, ale nikt po nich nie jeździ, nikt o nich nie wie. Także zastanawiam się, czy tej kanadyjskiej linii kolejowej również nie pokażę. Z tego co kojarzę, to właśnie lokomotywy na tej kanadyjskiej linii kolejowej są również lokomotywami jedne z lepiej zrobionych w grze. Także naprawdę jest co pokazywać. Tutaj teraz tak obserwuję pobocze i patrzę, jak ta linia kolejowa przebiega i widać, że to jest linia kolejowa bardzo starego dodatku. Zobaczcie, wegetacji to tutaj prawie nic nie ma. Porównując do tych nowoczesnych linii kolejowych, tutaj mogę na przykład użyć porównania do linii kolejowej Salzburg-Rosenheim, gdzie tutaj ta cała wegetacja, ta cała botanika tutaj widać źdźbła trawy, widać po prostu mniejsze krzewy, widać takie, wiecie, małe drzewka, ta wegetacja jest po prostu bardziej, lepiej zrobiona. Tutaj tej wegetacji nie ma. Silnik graficzny Train Sim World 2 nie był tak wymagający, nie miał takich możliwości jak te najnowsze silniki graficzne, na których właśnie w tym momencie cała gra się opiera. To jest też właśnie jeden z powodów, dlaczego co roku jest nowa wersja gry. O! Przyblokowaliśmy jeden pociąg towarowy, trudno. Musi poczekać, aż przejedziemy. Z tego co wiem, już nawet zapowiedziano wyjście gry Train Sim World 6 w tym roku jeszcze, z taką małą różnicą, że nie jest podane kiedy i jeszcze nie ma podanej zawartości. Dlatego też jeszcze żadnych informacji, żadnych filmików na ten temat nie robię. Musimy poczekać do bodajże 20 któregoś sierpnia będzie niby wielka impreza z live streamami, z podaniem informacji co do nowej odsłony gry. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. No ale dobrze tylko, że nowa gra, czyli ten Train Sim World 6 będzie również swego rodzaju update'em za darmo, co oznacza, że można się z 5 na 6 za darmo przesiąść. Jeżeli będziemy chcieli grać w zawartość dodaną do 6, wtedy należy ją kupić, ale jeżeli będziemy chcieli zmienić tylko silnik graficzny, który jest w grze, to tą zmianę będziemy mogli wykonać za darmo.
O, widzicie, już czerwony wagonik ruszył, co oznacza, że torowisko się zwolniło i po prostu towarowy z próżnymi wagonami na węgiel pojechał w drugą stronę. Wracając do lokomotywy, długość 20 metrów, waga między 163 a 178 ton. Podejrzewam, że było kilka wariantów tej lokomotywy, kilka lokomotyw o różnym wyposażeniu, stąd po prostu niekiedy różne dane techniczne. Ja to tak ogólnikowo bardziej tutaj sobie zanotowałem między 163 a 178 ton, co wypadało na oś 27 do 29 ton. Jednym słowem, jest to strasznie ciężka lokomotywa. Te lokomotywy po europejskich liniach kolejowych prawdopodobnie w ogóle nie mogłyby jeździć. Może tutaj gdzieniegdzie po tych naprawdę główniejszych liniach kolejowych, ale na te wszystkie boczne linie kolejowe nie miałaby szans ta lokomotywa wjechać. W Europie ogólnie jest dozwolone 20 ton na oś, żeby po prostu lokomotywa mogła wjechać na te boczniejsze, słabsze linie kolejowe. Słabsze, jeżeli chodzi o grunt, o podłoże. No ale znamy, w Ameryce wszystko jest duże, w Ameryce wszystko jest ciężkie, w Ameryce wszystko jest silne, takie typisz Ameryka, nie? No tak już jest. Lokomotywa posiadała 410 kN siły pociągowej. To jest dużo, no ale mogła sobie pozwolić na taką mocną siłę pociągową ze względu na to, że była ciężka. Po prostu nacisk lokomotywy na torowisko był całkiem inaczej, lepiej rozłożony, stąd lokomotywa mogła mieć więcej siły pociągowej. Od samego początku, kiedy te lokomotywy budowano, posiadały sterowanie wielokrotne, dlatego w tym momencie możemy praktycznie jako jedna osoba sterować w tym przypadku 3 lokomotywy, może to być więcej, 5, 6, 8, w zależności od tego, jak długi i jak ciężki jest nasz skład. Także te lokomotywy były od samego początku przeznaczone do ciężkich składów towarowych i właśnie przez to miały budowane sterowanie wielokrotne. Lokomotywa posiadała silnik spalinowy 16 cylindrów o nazwie EMD 1664 645E3. O tak powiem. EMD 16645E3. Jest to silnik o niskich obrotach, maksymalnie 900 obrotów na minutę, ale jak wiadomo, tyle już starczy do generowania energii elektrycznej. Przechodząc do energii elektrycznej, jest to lokomotywa właśnie o przekładni elektrycznej, co oznacza, że silnik spalinowy, uwielbiam te industrialne takie miejsca, w których można było po prostu węgiel tutaj do wagonów wsypywać. Uwielbiam ten wygląd tej linii kolejowej. Silnik spalinowy był podpięty do generatora, generator tworzył energię elektryczną i ta energia elektryczna była przekazywana na 6 silników trakcyjnych, które znajdowały się na wszystkich osiach. Jedna oś, jeden silnik trakcyjny i właśnie tym był zasilany. Maksymalna prędkość tej lokomotywy wynosiła między 114 a 134 km na godzinę. Ta prędkość tam była 114, 126 albo 128 km na godzinę i 134, w zależności od tego, jaka wersja lokomotywy była tutaj podana. Ja również tutaj ogólnikowo tak zakreśliłem 114 do 134 km na godzinę
Przyznam, że jak na lokomotywę towarową była dość szybka. W Europie jest zazwyczaj tak, że lokomotywa towarowa mająca dużą siłę pociągową, była to lokomotywa wolna, osiągająca 100-120 km na godzinę. Ta się nawet rozpędzała do 134, także nieźle jak na taką lokomotywę. Na taką typowo towarowy sprzęt, o tak powiem, nie? Mamy tutaj więcej mocy na naszej przepustnicy, już widać, że wentylatory się powłączały. W tym momencie tutaj krajobraz się lekko zmienił. Torowisko przebiega wzdłuż tutaj rzeki, która nam będzie dłuższy czas towarzyszyć. Po prostu można się na tej linii kolejowej podelektować właśnie brzmieniem typowo spalinowego silnika w lokomotywie, która no musi z siebie dać tej mocy, musi mieć tą siłę do ciągnięcia naprawdę bardzo ciężkich tutaj ładunków. To takie jest typowo właśnie charakterystyczne dla amerykańskich linii kolejowych. Te lokomotywy są głośne, te lokomotywy dymią, te lokomotywy po prostu mają swoje specyficzne dźwięki, ale szczerze mówiąc, to jest z drugiej strony to, czego mi osobiście trochę brakuje na naszych europejskich liniach kolejowych. My również mamy lokomotywy spalinowe, ale te lokomotywy muszą być ciche, muszą spełniać wymagania emisyjne, muszą być po prostu... nie mogą być za głośne, nie mogą dymić. Całkiem inne priorytety niż właśnie w Ameryce. W Ameryce te lokomotywy słychać po nich, że mają moc, mają siłę. Słychać, że wiele takich lokomotyw, ryk silnika i już wiesz, że jesteś w stanie pociągnąć bardzo ciężki ładunek. Ogólnie jestem fanem amerykańskich linii kolejowych, poza niemieckimi liniami kolejowymi, no bo niemieckie linie kolejowe to są linie kolejowe, które ja osobiście na co dzień widuję. Pociągi, stacje i tak dalej. Ale właśnie kolejnym krajem, który lubię w tej grze właśnie jest Ameryka. Wiele z nas, wiele osób, wiele widzów lubi Anglię bardziej, no a ja jednak jestem fanem właśnie tych takich naprawdę bardzo ciężkich składów. Fajnie zbudowany most zrobiony z metalu, który był również zakrętem, był zbudowany na zakręcie tutaj linii kolejowej. Bardzo fajnie zrobione. Ten dźwięk silnika, no nie? To jest... Szczerze mówiąc, ja jadąc prywatnie, ale chociaż to tutaj na tym filmiku również to widać, jak jadę prywatnie właśnie amerykańskimi pociągami, to ja najczęściej jadę właśnie w ten sposób, kamerą zewnętrzną. Z kamery środkowej to tak, jeżeli przychodzi tunel i muszę się schować do środka, no to wtedy chowam się, ale szczerze wam powiem, że ja najczęściej jeżdżę amerykańskimi pociągami właśnie z kamerą zewnętrzną, ale to jest właśnie to, że ja lubię dźwięk silnika, ja lubię dźwięki, które te pojazdy tworzą. Słychać, że to wszystko pracuje, słychać całą tą moc tych silników. 16 cylindrów to jest naprawdę bardzo duży silnik. Ten silnik generuje właśnie energię elektryczną poprzez prądnicę, którą właśnie potrzebujemy. W sumie tak teraz mi się skojarzyło, moja przygoda w Train Sim World zaczęła się od... jakby to nazwać? Pierwszego dodatku, pierwszej linii kolejowej, jaką było Sand Patch Grave.
to również typowo amerykańska linia towarowa, chociaż ja wtedy myślałem, że linie kolejowe właśnie w symulatorach są fikcyjne i sobie tak myślałem, kolejna taka fikcyjna linia kolejowa, ale bardzo mi się podobała grafika, jaką prezentowała pierwsza odsłona gry i pomyślałem sobie, pojeździmy sobie trochę, popatrzymy jak to wygląda, zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Właśnie od tego momentu zaczęła się pasja tej gry. Tam też były 3 lokomotywy właśnie do obsługi, podejrzewam, że jedna z nich też również była SD40, ale była jedna naprawdę nowa, moderna lokomotywa. Jedna starsza, jedna taka pośrodku, już tych modeli też nie pamiętam, naprawdę już bardzo dawno nie grałem właśnie linii kolejowej Sandpatch Grave. Przydałoby się też również coś z niej zrobić. Tak w sumie jak sobie teraz pomyślę, tych amerykańskich linii kolejowych mam trochę. Nie mam, chociaż nie, możliwe, że nawet miałbym wszystkie, jakie do tej pory wyszły. Czego nie mogę powiedzieć o angielskich liniach kolejowych, bo angielskich linii kolejowych nie mam w ogóle, tylko te, co są w podstawkach. Ale amerykańskich linii kolejowych mam trochę, także możliwe, że od czasu do czasu trochę częściej pojawi się materiał właśnie z amerykańskich linii kolejowych. Chociaż na amerykańskich linii kolejowych musiałbym podszkolić trochę znajomość sygnalizatorów, znajomość semaforów, ponieważ te semafory są w troszeczkę inny sposób wyświetlane niż my to znamy. Także musiałbym się troszeczkę podszkolić, ale podejrzewam, że jakbym częściej pokazywał materiał i osobiście częściej grał właśnie na tych amerykańskich liniach kolejowych, to ta wiedza sama z siebie by też przyszła. Podobnie jak to się stało właśnie z niemieckimi liniami kolejowymi. Ja niemieckich linii kolejowych nauczyłem się z grania właśnie w ten symulator. Zastanawiałem się, co na przykład oznacza ten i ten znak. Wchodziłem na bazę danych Deutsche Bahn, patrzałem, aha, to i to oznacza, okej, już czegoś się człowiek nauczył. I tak właśnie podejrzewam, że byłoby z tymi amerykańskimi liniami kolejowymi, jeżeli sam osobiście grałbym, nawet prywatnie, częściej niż to robię do tej pory, bo do tej pory to naprawdę przyznam szczerze, że dość rzadko jestem tutaj bywalcem Ameryki Północnej. Ale jeżeli bym częściej grał, to ta wiedza na pewno sama by przyszła. Ja jestem człowiekiem takim, że jeżeli coś mnie zaciekawi, to szukam informacji na ten temat. Jeżeli widzę jakiś znak kolejowy, interesuje mnie, co on oznacza. Od razu idę i szukam. Patrzę na przykład, w którym miejscu przebiega linia kolejowa. Tak właśnie stało się z linią kolejową Sandpatch Grave. Ja myślałem na początku, że linia kolejowa jest fikcyjna, ale wbiłem sobie w wyszukiwarkę Google całą nazwę linii kolejowej i faktycznie zauważyłem, że ta linia kolejowa istnieje. Byłem naprawdę zdziwiony, ale z drugiej strony zauważyłem, że symulatory kolejowe to jednak nie są fikcyjne symulatory kolejowe, tylko odzwierciedlają w jakiś sposób miejsce, w których znajdują się te linie kolejowe. Silnik się już troszeczkę bardziej uspokoił. Nie ma tutaj tak mocno pod górkę, jak było przed chwilą. Zobaczmy, ile mamy jeszcze do przejazdu. Ojejku, jest jeszcze kawałek. O kurczę. To ja tutaj planowałem przejazd na godzinę i ja już jestem na godzinie. A tu się okazuje, że my dopiero gdzieś jesteśmy w połowie linii kolejowej. O kurka. No to co? To dajemy tutaj więcej mocy.
próbujemy utrzymać te 30 mil na godzinę, bo jeżeli tak dalej pójdzie, to naprawdę nie będę mógł, to nie dojadę na czas. A co najmniej nie w przeciągu kolejnych pół godziny. No, zobaczymy. Nie mam zamiaru tutaj filmiku dzielić na dwie części, ponieważ to uważam za totalną głupotę. Przejazd kolejowy na dwie różne części tutaj dzielić. Skoro i tak już jedziemy, postaram się tutaj troszeczkę tak większą prędkość utrzymywać, żebyśmy po prostu dojechali. Linia kolejowa jest naprawdę bardzo duża. Jak tak popatrzymy, to ta linia kolejowa ma tutaj takich kilka odnóg. To są wszystko bocznice prowadzące do kopalni, z których po prostu odbierano urobek. Jeden scenariusz chyba nawet jest tutaj, że gdzieś tutaj na bocznej linii kolejowej mamy do załadowania kilka wagonów z węglem i mamy to gdzieś do jakiegoś punktu przewieźć. Sam osobiście nie wykonywałem jeszcze tych zadań tutaj. Chociaż muszę przyznać, że te scenariusze trzeba byłoby kiedyś przejść. Jak się tak zastanowię, no to faktycznie byłoby to naprawdę warte zachodu, żeby zobaczyć, jak to tutaj również na tych boczniejszych odcinkach wygląda. No dawaj, zmniejsz tą prędkość tak, żebym po prostu tutaj miał te 30 mil na godzinę. Kilka punktów chciałbym dostać właśnie za przejazd. O właśnie. Damy na trójkę i postaram się utrzymać te 30 mil na godzinę. Ja tutaj sobie tak jadę luzacko, patrzę cały czas 12 mil do końca, nie? Ale kurczę, jak tak wrzucicie mapę, no to jest jeszcze kawałek. Czy ta prędkość wzrośnie? Nie wiem, nie pamiętam szczerze mówiąc. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak na razie tutaj mamy rozwidlenie. Zobaczymy, jak ta linia będzie teraz przebiegać. Tu jest rozwidlenie właśnie na jedną z tych bocznic takich towarowych. I tutaj się to wszystko będzie łączyć. Także możliwe, że w przyszłości będzie pojawiać się więcej filmików z Ameryki. Temat uważam za dość ciekawy. O, tu pociąg stoi i czeka. Wygląda na załadowany, tak jest. Zobaczymy, jaka maszyna stoi z przodu. Te amerykańskie charakterystyczne wagony towarowe. Jeden jest większy, jeden jest mniejszy, ale ten wielki na pewno... Wagony stoją, ale żadna maszyna do nich nie jest podpięta. Na pewno czekają na załadunek. O! I tutaj jest właśnie zjazd na tą boczną... na ten boczny odcinek do kopalni. Skąd się właśnie podejmowało towar, nie? Tak patrzę teraz. Są tu automatyczne zwrotnice? Tak, na tej linii kolejowej są automatyczne zwrotnice. Na St. Patrick's na tych różnych rozjazdach były jeszcze ręczne zwrotnice. Trzeba było albo wyjść z lokomotywy i sobie przestawić przejazd, albo można było to z mapki ustawić. Tutaj, jak widać, wszystko jest już zautomatyzowane. I bardzo dobrze. Nie zamierzałbym się tutaj zatrzymywać i patrzeć, czy muszę tutaj coś przestawiać, czy jednak nie. Tutaj w tym momencie bardzo dobrze widać, że my również mamy w swoim składzie duże, wielkie wagony na węgiel i te troszeczkę mniejsze.
Także taki charakterystyczny miszmasz, jeżeli chodzi o węglarki, ale z wyglądu to widać, że to są węglarki, które o wiele więcej są w stanie pomieścić niż nasze standardowe europejskie węglarki, nie? I ten taki charakterystyczny wagonik tutaj dyżurnego pociągu, kierownika, nie dyżurnego, kierownika. Fajna sprawa. Kiedyś oglądałem film dokumentalny o wypadkach kolejowych. Przed nami chyba jest czerwony semafor. Bo z tego co kojarzę, żółte światło u góry i pomarańczowe światło u góry i czerwone na dole oznaczało czerwony semafor przed nami. Muszę tutaj u góry obserwować i w miarę szybko zahamować, żebyśmy nie przestrzelili przez ten czerwony semafor, bo na pewno byśmy wtedy odcinek skończyli na tej 1 godzinie. No ale zobaczę. Trzeba dojechać do końca. Tu z 15 mil się już zrobiło 10. Kilka zakrętów jest jeszcze przed nami, no będzie ciekawie. Poza tym odstępy między semaforami na tej linii kolejowej są niesamowicie duże, nie? To nie jest tak jak w Niemczech. W Niemczech standardowe odstępy między semaforami to tak kilometr, może ciut więcej. Tutaj jakby nie patrzeć, te odstępy między semaforami są naprawdę przystosowane do takich bardzo długich składów. Mamy przed nami czerwone, zaraz zobaczymy, czy nas gra puści dalej. A jakby nie patrzeć, szczególnie te stare dodatki ze starych wersji gier, one mają jeszcze w sobie właśnie te błędy, gdzie po drodze się zaświeca czerwony semafor i nie można nigdzie dalej jechać. I tego semafora nie można w żaden sposób zmienić. Zatrzymamy się przed nim, zgłosimy się do dyżurnego ruchu. Chciałbym powiedzieć do Hansa, ale Hans został w Niemczech, w Ameryce. Jakie jest takie typowo amerykańskie imię? John. John Smith, ja? No, zobaczymy. Musimy sobie wymyśleć imię dyżurnego ruchu. W Niemczech mamy Hansa, a tutaj w Ameryce jeszcze nie mamy, także macie jakieś fajne propozycje, tam napiszcie w komentarzach. Zobaczymy, czy będziemy musieli tutaj odczekać na przejazd innej jednostki, bo to też jest możliwe, że jakiś inny pociąg towarowy jedzie z naprzeciwka i my musimy go tym razem puścić. Chwila koncentracji, cały czas mam tutaj paluchy rozłożone na hamulcu zespolonym. Chociaż hamulec zespolony to tutaj nie jest tak dokładnie, ponieważ... nie, jednak hamulec zespolony, zostańmy przy tym hamulcu zespolonym. Widzę, że hamulec jest dość mocny, dość dobrze hamuje. Z czego się cieszę. Ponieważ na tych starych liniach kolejowych jest najczęściej tak zrobione, że punkt zatrzymania jest jakieś 5 metrów od semafora. I bardzo często się zdarzało, szczególnie właśnie na tej linii kolejowej St. Patrick's, że jadąc pociągiem przestrzeliłem przez czerwony semafor, bo jeszcze nie mogłem sobie mniej więcej
oszacować, jak hamulce działają. Dobra, mamy przed nami czerwone, dalej na razie nie wolno nam jechać. Zaraz zobaczymy, co nam powie tutaj dyżurny ruchu. Dispatcher. Dispatcher. Dobra. Stoimy. Czekaj na zmianę sygnału. No to dobra, rzućmy okiem. Aha. Aha. Coś tu nie pykło. Widzicie, tutaj stoi pociąg. Coś podejmuje. Stoi tutaj pociąg na linii kolejowej. My jesteśmy tu, a on stoi tutaj na naszym torze za zakrętem. Także coś tutaj nie... Coś tutaj nie zgrało się. Zrzućmy na niego okiem. Tak, stoi. No to niestety przymusowo. Tak jak powiedziałem, przymusowo chyba będziemy musieli dzisiaj zakończyć nasz przejazd. Ale to jest właśnie typowe dla starych dodatków do gry Train Sim World. Ten rozkład jazdy nie był jednak tak dobrze zrobiony, jak być powinien. Już w tych nowszych, już w tych dodatkach Train Sim World 4 i 5 już są naprawdę rozkłady jazdy lepiej zorganizowane niż tutaj. Jak sami widzieliście, nie jesteśmy w stanie jechać dalej. Mówi się trudno i tak się cieszę, że mogłem wam pokazać tą lokomotywę i tą linię kolejową. Jest to linia kolejowa, która jest naprawdę... Rzadko o niej coś słychać. Ta linia kolejowa znajduje się w tej grze, ale praktycznie ani nikt na niej nie jeździ, ani nikt nie robi na niej jakiegokolwiek kontentu. Dlatego cieszę się, że mogłem wam dzisiaj tą linię kolejową pokazać. Ja się z wami pomału żegnam. W tym momencie muszę niestety nasz przejazd przerwać z przyczyn technicznych. Okej, mówi się trudno. Ja się z wami pomału żegnam, dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli filmik ci się spodobał, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, sekcja komentarzy również jest otwarta. Regularnie pojawiają się filmiki na moim kanale o tematyce symulatorów kolejowych. Ja ci życzę miłego dnia, trzymaj się ciepło, do zobaczenia w kolejnym przejeździe, cześć!